Są dobre i złe wiadomości. Tak. No, dobra wiadomość jest taka, że już powstają w Chinach i jest ich coraz więcej tak zwane shadow factories. Albo wszystko, albo nic. To znaczy ma być pełna transparentność, pełna przejrzystość, jeśli chodzi o kwestie związane z CSR-em, a jak tego nie ma, to jest bojkot. Mikrogesty i makroproblemy. Fashion. Chwali się torbą z papieru, natomiast produkuje milion jakichś syntetycznych ubrań. Jak się okazuje, tego typu wiarygodne informacje, i to jest z badań PwC, zwiększają nawet do 9% możliwość podwyżki ceny. Trochę smaczków dla nasi widzowie są żądni smaczków. Mięso, najbardziej szalony projekt, który przychodzi ci do głowy, zapadnie w pamięć. Mam taki pomysł, do końca dni swoich będę o nim myślał. Od juniora do Digital Pro. Cześć, nazywam się Adam Chudzik i to jest kolejny odcinek podcastu Od juniora do Digital Pro. W ostatnim odcinku rozmawiałem z Ewą Kraińską o dominacji chińskich platform w Polsce i nie tylko. Jak wiemy, w kuluarach toczą się dyskusje na temat standardów produkcji tych produktów czy warunków pracy, więc dzisiejszy odcinek poświęcimy właśnie temu tematowi. Próbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy jest w ogóle miejsce obecnie na prowadzenie biznesu i nie przymykanie oczu na takie kwestie jak środowiskowe, społeczne czy etyczne. Robert, cześć, fajnie, że zgodziłeś się dzisiaj spotkać ze mną. Witam wszystkich. Wspomniałeś tutaj o kwestiach związanych z chińskimi produktami. Tak, ja pamiętam początek 2000 roku, gdzie te wszystkie chińskie produkty albo metki z Made in China na znanych produktach zaczęły się pojawiać i były bardzo słabej jakości i produkowane w bardzo niebezpiecznych warunkach pracy. Minęło 20 lat, jak się okazuje, w samych Chinach już są wprowadzane standardy ESG, czyli to, o czym powiedziałeś przed chwileczką, ochrony środowiska, kwestii socjalnych i governance. I może o tym nie wiecie, a może wiecie, Chiny w tej chwili zaczynają przeganiać Europę, jeśli chodzi o redukcję emisji CO2. Tak, moi drodzy, okazuje się, że dla Chin stał się od kilku lat ten element jednym z bardziej krytycznych i ważniejszych. To oni w tej chwili tworzą samochody elektryczne, to oni tworzą o wiele tańsze magazyny energii i to oni tworzą bardziej efektywne źródła energii. Czy ze słońca, czy z wiatru, czy chociażby z soli. No właśnie o to chodziło, żeby zderzyć te kuluarowe rozmowy, o których wspomniałem, z obecną rzeczywistością. Goszczę dzisiaj Roberta. Robert, może na początek powiedz trochę o swoim doświadczeniu, czym się zajmujesz. Moi drodzy, jak to na niektórych konferencjach IT mówią, żeby zacząć czasami mówić o sztucznej inteligencji, trzeba zacząć od tego gołębia pocztowego, który był pierwszym środkiem przekazu. Postaram się w kilka minut pokazać, jak wyglądała moja kariera, jak była ona bliska również kwestii digital. Początki mojej kariery to jest prawie 10 lat do roku 2004. Skoncentrowanie się nie na panelach woltaicznych, ale na panelach na podłogach banków i firm ubezpieczeniowych. Zarówno moja praca magisterska, później praca doktorska była skoncentrowana właśnie na optymalizacji procesów, na kwestii jakości w tych instytucjach. Pierwsza praca Brebank, obecnie mBank, później firma ubezpieczeniowa Interpolska. Co robiliśmy? Na przykład wdrażaliśmy system jakości dla pierwszego w Polsce home banking. W tej chwili to jest standard, wtedy to była pierwsza rzecz na rynku. Kolejny przełom w mojej karierze to jest znowu praca w mBanku obecnym i wdrażanie właśnie mBanku. Bo na samym początku, rok 2000, dokładnie 2000, było wdrażanie całej tej platformy mBankowej. Wydaje mi się, że jestem w pierwszej dziesiątce osób, które dostały password i login do mBanku. Dlaczego? Dlatego, że testowałem między innymi tematy związane z zabezpieczeniem tej platformy. Następna firma to firma ubezpieczeniowa. Tam bardzo mocno skoncentrowałem się już na samych procesach optymalizacji,
zarządzaniem projektami. Co było dalej? Miałem to szczęście albo nieszczęście przeczytać książkę Naomi Klein, którą bardzo polecam, No Logo, która właśnie pokazywała te wszystkie aspekty, o których mówiliśmy wcześniej, o tych Chinach, tak? O tych Chinach, gdzie te warunki pracy społecznej były kuriozalne, gdzie ludzie pracowali po 7 dni w tygodniu. No i zacząłem się zastanawiać. To jest dla mnie kolejny punkt zmiany w mojej karierze. No i zacząłem właśnie szukać tych wszystkich elementów związanych z ochroną środowiska i kwestią odpowiedzialności społecznej. I od roku mniej więcej 2004, można powiedzieć, po dziś dzień zacząłem wdrażać te wszystkie elementy właśnie w Lireco. Jakie wykształcenie u Ciebie jest? To znaczy, powiem tak, jak kończyłem ogólniak, to myślałem sobie, że jestem dobry z matfizu, w związku z tym albo myślałem o matematyce, albo ekonomii. No, patrząc z perspektywy, jak to się mówi, budżetu domowego, lepiej wchodziła ekonomia. W związku z tym zacząłem ukierunkowywać się właśnie na temat ekonomiczny. No i zdałem, tutaj była uczelnia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Mniej więcej na poziomie 2-3 roku zobaczyłem, że bardzo interesującym tematem są banki. W związku z tym, że one się najprężniej rozwijały, ale z drugiej strony patrzyłem na to, co mi może tak uniwersalnie się przydać w tych bankach. W związku z tym znowu jakość obsługi klienta, pewne systemy jakości, które są wdrażane do instytucji finansowych, zaczęły mnie coraz bardziej pociągać. Pracę magisterską pisałem właśnie o tym. Pisałem ją na podstawie badań, które przeprowadziłem jeszcze w czymś, co się nazywało kiedyś Bank Depozytowo-Kredytowy w Lublinie. Patrzyłem, czy jakość wewnętrzna w organizacji zwiększa bądź zmniejsza jakość zewnętrzną. Jak się można domyśleć, tak, była to dobra teza i została ona potwierdzona w mojej pracy magisterskiej. Wspaniale. Tak. To Robert, teraz fajnie, dzięki za tę informację. Duże organizacje, ja mam taką tezę, i też na bazie swojego doświadczenia, to też przed startem rozmawialiśmy, że moje ostatnie kilka lat to były interakcje głównie z MŚP. Szczerze, ani razu nie usłyszałem nic na temat CSR, odpowiedzialności biznesu, bardziej były rozmowy pod tytułem walczymy o przetrwanie, obrót, marża, Jasne. dajcie mi dobrego człowieka. Taka jest rzeczywistość, bo tutaj nazywamy rzeczy po imieniu. Teraz, oczywiście. Jakbyśmy, Robert, tak spróbowali teraz zejść na ziemię, bo zejść na ziemię Lądujemy. No bo mamy dwie grupy. Mamy przedsiębiorców, tak, którzy mają małe i średnie firmy, prowadzą, to mogą być od kilku do kilkunastu pracowników. Wyobraźmy sobie taką sytuację. No i pracownicy, którzy tam pracują. I teraz ja bym chciał trochę spróbować powiedzieć im, co oni tak na bazie dnia mogą zrobić, żeby działać w sposób bardziej odpowiedzialny. Ja tak mówię po chłopsku, celowo. Ty tutaj pewnie ładniej to nazwiesz, ale ja bym chciał, żeby to dotarło, bo być może niech jedną rzecz sobie ktoś weźmie po obejrzeniu tego odcinka z nami i to wdroży, to uważam, że będzie sukces. Okej. Znowu, można robić to w 3 obszarach, ponieważ ta społeczna odpowiedzialność biznesu jest zdefiniowana właśnie jako integracja do takiej strategii biznesowej, czy na poziomie wielkich firm, czy małych, 3 elementów, tak? Kwestii związanej z ochroną środowiska, kwestii związanej z aspektami socjalnymi, no i na samym końcu ten governance. Patrząc z perspektywy tych najmniejszych firm, warto zacząć od tak zwanej, ja to zwykle nazywam takiej pracy od podstaw, tak? Czyli zobaczyć, co ty robisz z tymi śmieciami, z tymi odpadami, które produkujesz, tak? Masz drukarkę, która może jest ich kilka, może się zdarzyć, że wyrzucasz te tonery po prostu do kosza. Zacznij je po prostu oddawać do firm, które się tym zajmują. Podobnie możesz zrobić z bateriami. No tutaj taka mała kryptoreklama. Lireco odbiera to za darmo, w związku z tym możesz mieć spokój, że tego typu elementy masz zabezpieczone. Ponieważ z drugiej strony, jeżeli tego nie robisz, no to wchodzi ci compliance. Jeżeli nie robisz tego, nie masz tak zwanych kart przekazania odpadu, no to możesz ponieść kary. I wiem, że nawet do małych przedsiębiorców wchodzą różnego rodzaju organy, które niestety mogą wymierzyć tobie przysłowiowe 5000 za to, że nie masz tego typu. Także tutaj można połączyć taką rzecz, która zmienia
Twój pomysł, jeżeli chodzi o gospodarowanie odpadów, ale z drugiej strony właśnie jako ten właściciel zabezpiecza cię z punktu widzenia prawnego. Jeśli chodzi o kwestie socjalne, no to cóż, moi drodzy, znowu właściciel, pamiętajcie o BHP, bo BHP jest równie ważne jak wszystkie pozostałe rzeczy. Masz małą rzecz związaną z produkcją różnego rodzaju elementów, czy plastikowych, czy innych. Zapominasz o tym, że pracownik powinien mieć na przykład specjalne gogle, przydałby się może czasami kask. W związku z tym masz więcej wypadków, no i będziesz musiał więcej płacić do takiej instytucji, jak się nazywa Fundusz Wypadkowy. Przygotuj, zabezpiecz, ty będziesz miał spokój, pracownik będzie bardziej zadowolony. Ja myślę, że wiesz co, Robert, bo tak, na razie powiedzieliśmy o tym, że jest key, tak? Bo teraz mówimy sobie, że jak tego nie będziesz robił, to są konkretne przykłady, tak? Czyli zadbaj o te odpady, zadbaj o to, jak wyposażeni są twoi pracownicy, pewnie szczególnie w operacjach, w magazynie, no bo tam jest największe ryzyko. Zaczynałem karierę w magazynie, wiem coś na ten temat. Pamiętam. I była dyskusja na temat butów, kiedy trzeba, jak często je zmieniać i odzieży na burzy. To były takie właśnie dwa pomysły na życie. No. Tak, rzeczywiście parę lat spędziłem we wspomnianym przez Roberta Lireko, więc nie jest przypadek, że Robert dzisiaj tutaj u nas gości. Ja bym teraz chciał coś porozmawiać, jaką taki właściciel może mieć marchewkę. Ja patrzę przez pryzmat korzyści, czyli okej, no dobra, wydam kasę, to co ja z tego będę miał? Jakbyśmy spróbowali też trochę połączyć to z takim tematem, jak w ogóle konsumenci, no bo my decydujemy, nasze portfele decydują o tym, gdzie idzie pieniądz, tak? Czyli jak w ogóle poszczególne generacje, czyli czy milenialsi, boomersi, jak w ogóle podchodzą do tego tematu? Fajnie, że zwróciłeś na to uwagę, bo pamiętam znowu, jak przygotowałem już na poziomie grupowym właśnie takie badania, tak, żeby zobaczyć, w jakim kierunku, do jakiej grupy klientów, ale również i pracowników chcemy dotrzeć, w jakim przekazie, tak? No cóż się okazało, no oczywiście te badania są i międzynarodowe, i polskie, że bazując na 4 generacjach, tak, 4 generacjach, czyli zaczynamy od baby boomers, potem mówimy o generacji X, potem oczywiście generacja Y i milenialsi, no i ci najnowsi w wieku 13-28 lat, czyli generacja Z. Która nas słucha, pamiętaj o tym. Która nas słucha, dokładnie. Która nas słucha, ale i ogląda, będą wiedzieli, jak wyglądasz. Pamiętaj o tym, Robert. Dobrze, pozwól mi w takim razie powiedzieć jeszcze troszeczkę o tych dziadkach, łącznie ze mną, i jak również o tej najnowszej, nazwijmy to, najnowszym pokoleniu, które już weszło na rynek pracy albo za chwilę będzie wchodziło. Jeżeli chodzi o baby boomers, to jest głównie koncentracja na kwestii filantropii, czyli różnego rodzaju przekazywanie pieniędzy dla organizacji, które właśnie te jakieś cele związane, nie wiem, z niepełnosprawnością czy tego typu rzeczy robi, tak? Czyli część zysków przekazywanie społeczności poprzez darowizny, sponsoring i tworzenie stabilnych miejsc pracy, tak? Najważniejsze dla baby boomers było właśnie takie długofalowe programy lokalne i zgodność z przepisami. Generacja X, tutaj mówimy od 45 do 60, ja się w to łapię, także... Ja też już, chociaż jeszcze nie, od listopada. Także zobaczysz, co jakby to być, jak wygląda ta tak zwana kohorta, to się ładnie nazywa kohorta. Tak, to się kojarzy akurat z jakimiś walkami czy z innymi serialami. Nie, mi się kojarzy z Data Science, wiesz, kohorty. No widzisz, no to fajnie. Cieszę się, że to już jest też bardzo mocno umiejscowione w obszarze digital. Czyli mówimy znowu o generacji X, 45-60 lat. My, za chwilę ty, rozszerzyliśmy ten CSR nie tylko o kwestie społeczne, kwestie sensu stricte społeczne, ale również o kwestie środowiskowe i przejrzystość w zarządzaniu. Czyli tutaj mówimy już o tym trzeciej literce, czyli ten governance. Można powiedzieć taka standardowa definicja dotycząca społecznej odpowiedzialności biznesu, która zawiera te 3 elementy, czyli environment, social and governance,
To jest twór i to jest dziedzina, którą stworzyła generacja X i za którą podąża, tak? Jeśli chodzi o działalność, jak patrzy ta generacja na firmę, to działania, które są przedstawiane, powinny być mierzalne i to, co ważne, ekonomicznie uzasadnione. Czyli tutaj moja, za chwilę twoja generacja stawiała znak równości pomiędzy, nazwijmy to CSR-em, a właśnie kwestią ekonomii. Chodzi o to, żeby się to po prostu składało. Kolejna generacja. Mamy Y, tutaj mówimy o przedziale mniej więcej 29-44, czyli ty już, a za chwilę nie, tak? Także tak to wygląda. No i tutaj okazało się, że ten CSR, tak jak wcześniej w generacji X, jak to było równe, jeżeli tutaj patrzymy na kwestie społeczne, społecznej odpowiedzialności w biznesie, a tu ekonomiczne, to się zaczęło robić tak. Czyli milenialsi patrzą już bardziej na kwestie właśnie CSR-owe, trochę bardziej, nie ekstremalnie bardziej, niż na kwestie ekonomiczne. Mówią, że firma powinna mieć wyraźny cel społeczny lub klimatyczny, no i znowu pokazywać wszystkie te twarde dane o wpływie całej organizacji na środowisko. I nagradzają przedsiębiorstwa, które są etyczne, które analizują swój łańcuch dostaw. No i dotarliśmy do generacji Z. Generacja Z to aktywiści. Generacja Z to są tak zwani, ja to nazywam zero-jedynkowy. Albo wszystko, albo nic. To znaczy ma być pełna transparentność, pełna przejrzystość, jeśli chodzi o kwestie związane z CSR-em, a jak tego nie ma, to jest bojkot. Ty masz jakby perspektywę na wiele rynków, tak? Tak, to jest 25 krajów jako osoba odpowiedzialna za społeczną odpowiedzialność biznesu w centrali spółki 25 krajów. Tak, dokładnie. Czy to, co powiedziałeś, dotyczy tak naprawdę, co mówimy o Polsce, czy w ogóle to jest generalna zasada? To jest generalna zasada i znowu, jak mówimy o kohortach w ramach tych poszczególnych grup wiekowych, jak również w ramach poszczególnych państw, to wygląda to tak, że najbardziej ekstremalni w realizacji tych, można powiedzieć, opisów, o których powiedziałem, to są kraje nordyckie i to jest Dania, Holandia, Norwegia, Szwecja, to są te wszystkie rynki. Kraje nordyckie i Beneluxu, czyli Belgia, Luksemburg i Dania. Także oni są, można powiedzieć, od tej średniej jeszcze bardziej na prawo, czyli są jeszcze bardziej ekstremalni. Tak? Jeśli chodzi o środek, no to ten środek to jest oczywiście, czyli można powiedzieć, praktycznie wpisują się 1 do 1. To, co jest tutaj opisane, to jest na pewno UK, chociaż UK wchodzi troszeczkę bardziej w to ekstremum krajów nordyckich. To jest na pewno Francja, to jest na pewno Hiszpania, Niemcy, Włochy, czyli te wszystkie kraje, można powiedzieć, tak troszeczkę patrząc na mapę po lewej stronie od nas. No i patrząc na Polskę, Czechy, Słowację, czyli te kraje, jak również kraje azjatyckie, one są trochę w lewo. Także znowu, tak jak powiedziałem, ten core to jest, można powiedzieć, stara Europa, taka troszeczkę bardziej południowa, ekstremaliści to są kraje nordyckie, no i podążające za tym wszystkim to są właśnie te kraje z byłego bloku wschodniego. No, użyję tego, może nie wszyscy zrozumieją, na wschód od Wisły i tak mniej więcej tak to się dzieje. My bardzo szybko nadganiamy różnice, również jeśli chodzi o spojrzenie na kwestie ekologii. Bardzo szybko młode pokolenie w tej chwili, ponieważ ja wykładam na Akademii Leona Koźmińskiego, bardzo mocno w tej chwili już zaczyna się utożsamiać właśnie z tym środkiem. Także czeka nas również bardzo duża zmiana w tym aspekcie. Czyli te portfele będą decydować za chwilę, tak? Czyli firmy długofalowe nie mają wyjścia, bo jeszcze jakby regulacje pewnie jako czapa, które wymuszają pewne zmiany, plus oddolna, nazwijmy to, inicjatywa, czyli portfel generacji Z, to są takie dwa obszary, które wpłyną na to, że te zmiany będą musiały się zadziać, jak dobrze rozumiem. Tak, jak najbardziej. Jeżeli mówimy o Polsce, no to miejmy świadomość, że PKB w przeciągu ostatnich 20 lat
wzrosło chyba z $200, tak na początku 2000, do w tej chwili do kilku tysięcy dolarów. Oznacza to, że większość z nas ma pieniądze na te podstawowe rzeczy, tak? Ma możliwość zaspokojenia tych podstawowych potrzeb, a w związku z tym wchodzi na kolejny poziom, czyli szukania czegoś więcej. W związku z tym, że szukamy czegoś więcej, zaczynamy myśleć o ochronie środowiska, zaczynamy myśleć o wsparciu społeczeństw lokalnych i również w związku z tym te wszystkie elementy związane z CSR-em bliżej do nas przychodzą. Ja oczywiście przygotowywałem się do naszego spotkania trochę. Kilka takich terminów mi się rzuciło, kolega ChatGPT pomógł mi w tym. Ale właśnie jak, Robert, powiedzmy, chcesz wejść w interakcję z jakąś firmą, czy dokonać zakupu, czy pracować w niej, jak się dowiedzieć, czy ta firma nie udaje, że robi CSR? No bo to jest pytanie. Tak, to jest pytanie, które w tej chwili bardzo mocno wpływa, można powiedzieć, na marki. I tutaj wchodzimy w coś, co się nazywa greenwashing, prawda? Greenwashing to jest taka sytuacja, w której firmy sprawiają wrażenie, że działają ekologicznie, używając różnego rodzaju haseł, kolory, symbolów przyrody, a nie twardych danych. Okazuje się, że w tej chwili greenwashing już zaczyna podchodzić pod 50% w Europie, czyli to jest coraz więcej tej ekościemy, o której zaczęliśmy rozmawiać. Z mojego punktu widzenia polecam 5 prostych kroków, dzięki którym można rozpoznać, czy ta firma ściemnia, czy ta firma jest faktycznie ekologiczna i nastawiona na tego typu rzeczy. Przede wszystkim należy sprawdzić, co ta firma oferuje, jeśli chodzi o kwestie to związane z ekologią. Na przykład reklama kubka eko bez żadnych informacji, ile plastiku oszczędza, już powinna zapalić u nas żółte, a jeżeli nie żółte, to czerwone światło. Bo to jest taka podstawowa informacja, jeżeli ktoś się tym zajmuje, to powinien ją mieć. Okej, jeżeli ją ma, no to należałoby sprawdzić, na jakiej podstawie on to twierdzi, tak? Ponieważ są różnego rodzaju standardy, które można przestrzegać i które można dodać do opisu produktu, a dzięki temu znowu uwiarygodnić cały przekaz i dać pewność wszystkim, którzy kupują te produkty, do zakupu. Jak się okazuje, tego typu wiarygodne informacje, i to jest z badań PwC, zwiększają nawet do 9% możliwość podwyżki ceny. To znaczy, że jeżeli mamy wiarygodne informacje dotyczące produktu ekologicznego, mogą one nawet do 9% być droższe niż tak zwane standardowe. No i znowu, tutaj zaczyna pierwsza ważna korzyść, przepraszam, Robert, co powiedziałeś, dokładnie, dla takiego właściciela, dokładnie. Bo jakby dyskusja na temat opisów produktów w e-commerce to jest temat rzeka. Czyli warto jest dobrze opisywać produkty, bo możesz mieć też z tego korzyść, że kupujący jest w stanie zapłacić więcej. Po prostu. Tak, dokładnie. To pokazały badania, również takie dosyć duże badania, i to chyba z 2023 roku, jak już wchodzimy w ten temat takich głębszych korzyści i opisów. To robił wtedy McKinsey i jeszcze jedna firma, która w tej chwili Nielsen, która przeprowadziła badania 44 000 marek w latach 2012-2022. I co się okazało? Oni porównywali produkty, które właśnie były z tymi jasnymi opisami ESG i bez nich. Okazało się, że jeżeli chodzi o te produkty ESG, one miały znacząco wyższy wzrost, jeśli chodzi o sprzedaż. Czyli tak jak widzicie, tutaj mówimy o 7 latach badań i 44 000 marek. Także tutaj kolejne badanie, spora grupa, które to potwierdza. Okej. Wiesz co, Robert, ja bym się jeszcze jedną rzecz zatrzymał, bo ten wątek mi zaraz umknie, jak przejdziemy dalej. Jakbyś spróbował w swojej głowie odgrzebać najbardziej szaloną, nie wiem, inicjatywę w całej twojej, trochę smaczków dla nasi widzowie są żądli smaczków, mięsa, najbardziej szalony projekt, który przychodzi ci do głowy, nieważne czy to w Polsce, czy za granicą,
ale coś takiego, co zapadnie w pamięć. Tak, mam taki pomysł do końca dni swoich, będę o nim myślał jako z jednej strony totalna porażka, ale z drugiej strony porażka, która potem wyszła w maksymalny sukces. Zaczęliśmy z Tomkiem kilka lat wcześniej wrzucać pomysł dotyczący zbierania zużytych tonerów, który notabene w tej chwili, tak jak powiedziałem, odniósł wielki sukces. Lireko w Polsce już w tej chwili ma chyba już prawie 1 milion zebranych tonerów na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Ale on się zaczął, jak się okazało, totalną porażką, ponieważ stworzyliśmy fajny projekt. Tomek akurat był wtedy project managerem odpowiedzialnym za tonery, no i chciał oprócz tego, żeby tę ekologię wdrażać, również na tym sporo zarobić. A w związku z tym mówię, no dobra Tomek, to zbieramy zużyte tonery. Tomek powiedział, dobra, ale ja bym chciał wiedzieć, jakie to są te zużyte tonery. W związku z tym stworzyliśmy taki formatu A4 dokument, w którym były główne kategorie najczęściej sprzedawanych, jak się okazuje, zwracanych tonerów. No i jak proces miał wyglądać? W momencie, kiedy klient był zainteresowany zbieraniem tonerów, dostawał pudło i do tego pudła wrzucał, narympał, jak to mówią, te wszystkie tonery, tak? W związku z tym takich było setkę, tak? Tego bym się spodziewał, no. Tak, dokładnie, tego by się spodziewał, a nie układał je tak według kategorii i tak dalej. No i poprosiliśmy kurierów, żeby dostarczyli nam właśnie to jedno pudło, żebyśmy na live'ie mogli zrobić nasz genialny pomysł, tak? W związku z tym ubraliśmy się w rękawiczki, bo wiedzieliśmy, że to będzie trochę brudne. Dostaliśmy to pudło ze zużytymi tonerami, no i chcieliśmy zobaczyć, jak długo kurier będzie analizował cały ten proces, patrząc na każdy z tonerów, wpisując je do tabelki, tak? No i cóż się okazało, że przykładowe pudło, i to było małe pudło, które miało około 50 tych kartridży i tonerów, no cóż, podnosiliśmy to, patrzyliśmy jaka jest jakaś nazwa, w 50% przypadków było to zamazane albo brudne, w związku z tym nie byliśmy w stanie wpisać do żadnej kategorii, no i cóż, no i cały proces trwał ni mniej, ni więcej niż pół godziny. Była to totalna porażka, ponieważ kurier powinien mieć na to nie dłużej niż 5 minut. Także z naszych pomysłów, z wielkich pieniędzy, z wielkich kwestii związanych z ochroną środowiska, musieliśmy ten proces zoptymalizować. Jak go zoptymalizowaliśmy? Pracując właśnie z kurierami, czyli znowu dyskutując z nimi, jak to trzeba zrobić. Oni nam powiedzieli, my odbieramy te tonery i nic nas więcej nie interesuje. No i cóż, odbierali te tonery, przestaliśmy się bawić w kategoryzację poszczególnych kartridży i tonerów. W magazynie tylko dzieliliśmy to na tak zwane inki i zwykłe tonery. To jest bardzo łatwo zrobić, tak? Inki to są takie bardzo małe, tonery są bardzo duże. Proces zaczął hulać, wszyscy byli zadowoleni, ale i również zarobiliśmy, ponieważ cały ten proces robiliśmy we współpracy z firmą, która później odbierała te tonery, żeby poddać je recyklingowi i ponownemu użyciu. Także koniec końców pamiętajcie o tym, że praktyka to nie jest to samo co teoria i że największe właśnie, przepraszam za wyrażenie, fuck-upy są w momencie, kiedy tworzysz genialny projekt, a nie zobaczysz go w fazie realizacji. Także dla mnie był to przełom, jeśli chodzi również o kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu i współpracy ze wszystkimi, którzy później uczestniczą w procesie. To powiedzieliśmy o ściemach przy produktach, nazwijmy po prostu tak to wygląda. Tak, dokładnie. Czy jeszcze, dokładnie. Robert, tutaj są jakieś takie rzeczy, bo ja tak myślę nawet jako kupujący, czy osoby, które aplikują do firm, żeby wiedziały jeszcze, czy są jakieś takie oczywiste obszary, aspekty, na które warto spojrzeć, żeby zobaczyć, czy ktoś nie ściemnia. Tak jak powiedziałem. Dobrze, że to określiłeś. Na razie mówiliśmy o ekościemie tak zwanej produktowej. Czyli same ogólniki, brak informacji, czy ten produkt, jakie ma ekologiczne aspekty, a z drugiej strony, jeżeli nawet sobie napiszemy 75 recyklowalne, to jaka jest podstawa, tak? Czy jest jakaś norma, która to zmierzyła, a później na końcu, czy ktoś to przeaudytował. Bo te 3 elementy na pewno warto mieć na uwadze w momencie, kiedy wybierasz. I te wszystkie 3 elementy powinny się pojawiać chociażby na stronie internetowej, czyli ekologia, jaki procent, jaka norma to sprawdziła i czy było to audytowane. Druga rzecz oczywiście, ja to nazywam greenwashing markowy, tak?
Czyli trzeba patrzeć, jak te duże firmy działają. I tutaj. Dajmy jakiś przykład, nie bójmy się. Dobra, Możesz podać jakiś będzie, przykład dobra, konkretny? Podaję jakiś przykład. Mikrogesty i makroproblemy. Co to znaczy? Że firma na przykład, branża fashion, ok? Chwali się torbą z papieru, natomiast produkuje milion jakichś syntetycznych ubrań, które później, jak się okazuje, również nie poddaje recyklingowi, tylko po prostu wyrzuca do kosza. Także znowu, idziesz zadowolony, tak, że jesteś w jakiejś dużej marce, kupujesz sobie ciucha, dostajesz do tego ekologiczną torbę, a w tle okazuje się, że po prostu oni 1000 razy bardziej zanieczyszczają środowisko niż przynosi korzyści ta torba. Także to jest bardzo mocny i interesujący przykład i coraz więcej organizacji informuje o tym, tak? O tej branży fashion informował Forbes, Guardian, także duże można powiedzieć firmy, które zajmują się analizą tego. Druga rzecz, jeżeli chodzi o tą właśnie kwestię markową, to jest ukryta wymiana na gorsze. To mi się najbardziej podoba. Ciekawe. Tak, tak, bardzo ciekawe, ponieważ i znowu tutaj masz przykład, chcesz przykład, nie będę wymieniał firmy, ale jedna z większych globalnych firm sprzedająca kawę, a w zasadzie jako napój tą kawę, stwierdziła, że wpadnie na pomysł, żeby oczywiście być bliżej środowiska i pokrywkę z plastikową rurką zamienić na samą plastikową pokrywkę, tak? Na pierwszy rzut oka okazało się, że to powinno być świetne działanie, ale są niezależne podmioty, które zaczęły to analizować i okazało się, że pokrywka bez słomki miała więcej o 20% plastiku. Także znowu, miało być lepiej, a wyszło to gorzej. wyszło jak wyszło. Także tego typu cuda po prostu można sobie wrzucić właśnie na greenwashing, na przykład markowy i znaleźć ich tysiące. Z Polski mi się bardzo podobała, kiedyś była nazwa, ona już chyba została wycofana, ekogroszek. Tak? Ani to nie było eko, ani to nie był groszek. To tak już między nami. Dlaczego? No to, że to po prostu były takie jakieś kuleczki, które zostały zrobione z węgla kamiennego i po prostu się tym spalało w domu, tworząc oczywiście emisję CO2. Od 2021 bodajże do 2023 roku trwała taka batalia w Polsce. Firma, która sprzedawała najwięcej tego ekogroszku, z prawnikami, którzy właśnie działają na różnego rodzaju NGO-sach, skończyła się ugodą i największy dostawca ekogroszku zrezygnował z tej nazwy, ponieważ ona w ogóle nie miała nic wspólnego z realiami. Czyli ktoś czuwa, tak? Czyli są organy, które czuwają i faktycznie fajnie, że nie ma takiej swobody, żeby szastać tym, tak? Ja się zastanawiam, Robert, bo wspomniałeś o fashion. Fashion to jest duży segment. Tak. Ja nawet muszę powiedzieć, że jak się przygotowałem do naszego spotkania, to na LinkedInie mi mignęło takie, no chyba krąży zdjęcie, że był baner Sheina i taki góra śmieci, ciuchów, które po prostu, nie wiem, czy ci się też rzuciło w oczy. Tak, także widać, że ludzie to dostrzegają i coś się w tym temacie dzieje. I po to też jest ten odcinek, mówię, może osoby, które zobaczą, czy shorty, czy long format, też zastanowią się, zanim dokonają zakupu. Właśnie w przypadku fashion, bo tego nie analizowałem przy tym, ale nie wiem, no chcę zakupić sobie, nie wiem, buty, nie wiem, spodnie. Czy tutaj jest coś, ja w opisach nie przypominam sobie, żeby były jakieś takie elementy wskazujące na to, z jakiego łańcucha dostaw to pochodzi. Wiadomo, że już płynę trochę teraz, ale czy są jakieś takie tutaj, taki tip, żeby sprzedać, no bo wiesz, zamawianie, robienie zwrotów, spore obroty są w fashion. Czy tutaj jakiś tip byś miał? Znaczy ja mam dwa tipy, tak, które sam stosuję i które pozwalają zmniejszyć mój, nazwijmy to ten właśnie odcisk emisyjny CO2 znacząco. Po pierwsze, ja się 3 razy zastanawiam, co chcę kupić. Ja wiem, że w tej chwili w dobie tego, że możesz sobie zamówić 10 produktów i wybierzesz jeden, to jest standard. No ale znowu, ja jestem troszeczkę właśnie bardzo mocno nastawiony, żeby już zacząć od tego pierwszego elementu w łańcuchu, który może tworzyć śmieci. Bo samo wysyłanie i odsyłanie
to jest konkretna energia, którą trzeba zużyć. Znowu te pudła, część jak się okazuje w niektórych firmach zwroty są wyrzucane do kosza, to też warto mieć świadomość. Czyli tutaj mamy ten pierwszy etap, świadoma decyzja, wybór jednego, dwóch produktów, tak? Druga sprawa, ja staram się kupować produkty, które noszę długo. Ja wiem, że znowu w tej chwili, kiedyś było chyba 4 sezony w roku, a teraz jest 16, z tego co widziałem. Jeśli tylko. Jeśli tylko, dokładnie. W związku z tym, no ja mam taką na przykład marynarkę, tak, która moim zdaniem jest uniwersalna. Mam ją już 3 lata i pewnie 2 lata pochodzę. To nie był tani zakup, ale patrząc z perspektywy tego, że 4-5 lat będę ją nosił, ona jest w miarę uniwersalna. Ja nie jestem jakimś, jak to się mówi, fashion trenderem, ona mi się przyda. Także tutaj ja bym zaczął od takiego świadomego myślenia już na poziomie samych zakupów. Less is more. To jest bardzo fajna dewiza, którą stosuję i sugeruję stosować wam wszystkim. Czyli znowu, w momencie, kiedy kupujesz, nie robisz 10 pomysłów, wybierasz jeden porządny. Wiem, że to trochę więcej zajmuje czasu. Później kupujesz produkt, który jest dobry jakościowo i możesz nosić go dłużej. Oczywiście później są niuanse, na które też można zwrócić uwagę. Niektóre firmy mają tak zwany certyfikat Fair Trade. On też jest bardzo ważny, ponieważ pokazuje, że ten produkt został wyprodukowany w uczciwych warunkach i każdy z elementów tego procesu dostał uczciwą cenę. To znaczy, że nie jest to tak jak kiedyś była produkcja w Chinach za $1, a później firma sprzedaje za 100, a ten człowiek na początku tego łańcucha nie ma do połowy miesiąca, jeżeli nie wcześniej. Także warto zwrócić chociażby w momencie, kiedy kupujesz produkty właśnie na tego typu oznakowania jak Fairtrade. No i znowu kolejne oznakowanie, oczywiście mogą być jakieś produkty z recyklingu, ale znowu jak mamy produkty, to patrzymy, ile jest tego recyklingu, jaka jest podstawa tej oceny, no i czy to było audytowane. Tutaj niestety trzeba wchodzić na stronę internetową i patrzeć szczegółowo. Trzeba mieć takiego zaparcia, żeby to zweryfikować, ale chyba najprostszy tip, który ty podajesz, zastanów się. Zastanów się, ja też stosuję teraz tą zasadę, przyszło z czasem. Nie, przyszło, że rzeczywiście. Po 4, tak? Tak, odkładam zakupy na 1 dzień, autentycznie. Jeżeli pomyślę, że coś potrzebuję, to ten 1 dzień minimum czekam i muszę powiedzieć, że faktycznie duża część tych potrzeb znika. Zatrzymajmy się teraz przy, to jest też taki stały punkt rozmów, miejsce automatyzacji AI właśnie w tym obszarze odpowiedzialności. Byś to skomentował? Do czego to jest używane teraz? Jak to wygląda i jak myślisz, w jakim kierunku będą wykorzystywane te narzędzia? Pozwolę sobie wrzucić takie porównanie czy przysłowie, że Polacy, czyli my, znamy się na ekonomii, znamy się na medycynie i znamy się na piłce nożnej. Teraz doszło to, że znamy się również na sztucznej inteligencji. Także wszyscy znają się na tym. Ja się bardzo cieszę, że wszyscy znamy się na sztucznej inteligencji. Ja natomiast nie znam się. W jakim stopniu? Dokładnie, pytanie w jakim, tak? W związku z tym staram się czytać książki mądrych ludzi i ostatnio przeczytałem, a to może wam pokażę. Śmiało. Dobra. Jak najwięcej konkretów. Tak. Widać? Nadchodząca fala. Tak, okay. Nadchodząca fala. Gościo nazywa się, tytuł jest bardzo fajny, Sztuczna inteligencja, władza i najważniejsze dylematy ludzkości w XXI wieku. To, co powiedział Mustafa Sulejman, to jest bardzo fajne, że sztuczna inteligencja jest jak każda inna nowa fala w zmianie społeczeństwa, jest jak nóż do kuchni, tak? Z jednej strony kroi chleb, ale z drugiej strony może zranić. I zawsze na to trzeba zwracać uwagę. Natomiast on również opisał 4 cechy, jakie są związane właśnie z tą falą sztucznej inteligencji. Najczęściej o czym się w tej chwili mówi, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję? Adam, jak ty to czujesz? O czym się w tej chwili... Automatyzacja procesów. To jest... Automatyzacja procesu. Ja dokładnie. Mówię o tym, co w polu się dzieje, tak? Z jakimi problemami dokładnie ludzie się zgłaszają i tak naprawdę motyw przewodni
jak mogę wykorzystać te narzędzia, żeby mieć więcej czasu na ważne rzeczy strategiczne. To znaczy, tak, jak najbardziej. To ja może najpierw zacznę od tych podstawowych elementów, które on wyróżnił, a zaraz sobie przejdziemy również do tej automatyzacji. W tej chwili również bardzo dużo mówi się o tak zwanej autonomii sztucznej inteligencji. Że ona za chwilę będzie autonomiczna, że ona będzie niezależna od człowieka, w związku z tym będzie działała albo dobrze, albo źle. Natomiast właśnie ten człowiek, Suleiman, wyróżnił takie 4 cechy tej sztucznej inteligencji i na tej podstawie pokazał, co może się rozwijać dobrze i co może wpływać negatywnie na całe społeczeństwo. Pierwsza rzecz to jest tak zwany omni-use, czyli że zastosuje się wszędzie. Wcześniejsze fale, można powiedzieć, zmian w cywilizacji, czy wynalezienie koła, ogień, dróg, potem bomba atomowa, czy na końcu internet, nie była tak, nie można było ją zastosować wszędzie. W tej chwili właśnie ta fala spowodowała to, że możesz ją zastosować wszędzie. Z drugiej strony trzeba zwrócić uwagę, że sztuczna inteligencja hyperewaluuje. Tak jak kiedyś od zwykłego samochodu do samochodu, który był używany przez społeczeństwo, minęło chyba z 80 lat, tak teraz sztuczna inteligencja jest dostępna już po kilku latach i co miesiąc zmienia się bardzo szybko. Kolejny element to tak zwany asymetryczny wpływ. I tutaj on mówi, że bardzo mała grupa firm albo ludzi ma tu władzę, a w związku z tym ona idzie do przodu, natomiast całe społeczeństwo się cofa. I na te 3 elementy trzeba zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o ogólnie sztuczną inteligencję, i znowu on zwrócił uwagę, że jeżeli chcemy, żeby ta sztuczna inteligencja była dla wszystkich, no to niestety trzeba stworzyć określone bariery. Chociażby bariery w temacie związanym z zakupem najnowocześniejszych chipów. Czym chipy mają lepszą wydajność, czym są mniejsze w tych nanometrach, tym oczywiście lepiej funkcjonuje ta sztuczna inteligencja i ten kraj, który ma te najmniejsze. Zresztą teraz słyszymy, wojna pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi polega na tym. On stwierdził, że tego typu produkty powinny być poddawane audytowi i cała organizacja również powinna uwzględniać kwestie etyczne. Jeżeli tego nie robi, nie sprzedajemy tego typu firmom tychże produktów. Podobnie powinno być z softwarem. Powiedział, że powinny być niezależne organy, które audytują, szczególnie te największe, żeby te elementy związane z wzrostem czy wydajności, czy wielu korzyści dla małej grupy ludzi były również rozszerzone na całe społeczeństwo. W przeciągu najbliższych 5 lat, dobrze pamiętam, że były takie badania, ale nie pamiętam, czy to był McKinsey, czy inne, spowoduje prawie zmniejszenie rynku pracy o 400 milionów. Także tutaj znowu pokazujemy, że to jest prawie 15% aktywnych ludzi, którzy pracują w różnych obszarach. Dlatego, tak jak powiedziałem, te wszystkie elementy znowu patrząc z góry, patrząc na to, jak to się rozwija, powinny być brane pod uwagę. Robert, czy już teraz robiąc projekty, do czego używaliście właśnie tego obszaru automatyzacji łamane przez sztuczną inteligencję? Tak, przede wszystkim blockchaina do łańcucha dostaw. To znaczy, że możesz opisać dzięki właśnie blockchainowi, jak ten produkt idzie i go oznaczyć. I to jest świetna rzecz, bo dzięki temu nie trzeba, tworzyć dodatkowych arkuszy kalkulacyjnych i innych rzeczy. Od razu wiesz, skąd ten produkt pochodzi, gdzie przeszedł, gdzie finalnie się znalazł. Dzięki temu znowu wiemy, czy on został wyprodukowany we właściwym kraju, czy ta firma, która to produkowała, ma określone atesty, certyfikaty itd., itd. Także tutaj widzę bardzo dużą korzyść. No druga rzecz, już można powiedzieć taka bardziej codzienna dla małych i średnich firm, to jest kwestia różnego rodzaju dokumentów, tak? Czy to są faktury, czy to są umowy. Dzięki temu, że mamy ocerowanie, ale przy okazji właśnie tę sztuczną inteligencję, możemy je w sposób szybszy przełożyć do Excela, czy na przykład do SAP-a, no a dzięki temu znacząco skrócić proces przygotowywania albo zbierania tych dokumentów i puszczania je na dalsze etapy, czy zapłaty, czy ściągnięcia z klienta określonej kwoty. Dzięki tej właśnie sztucznej inteligencji
możemy znacząco zredukować ten problem. No i oczywiście kwestia automatyzacji, tak? Automatyzacji samego procesu, czy pakowania różnego rodzaju produktów, czy produkcji. No i tutaj są dobre i złe wiadomości. Tak? No dobra wiadomość jest taka, że już powstają w Chinach i jest ich coraz więcej tak zwane shadow factories, czyli fabryki, w których nie ma ludzi. Dlaczego shadow? Dlatego, że tam są światła wyłączone i robią tylko roboty. I to jest świetna informacja dla firmy, dla właściciela, ponieważ znowu ten robot, który jest właśnie zaopatrzony w automatyka, z drugiej strony ma pewne elementy sztucznej inteligencji, że wie, jak pewne kroki zrobić, jak je powtórzyć, nie choruje, nie potrzebuje 8 godzin pracy i tak dalej, i tak dalej. Także na to trzeba, przepraszam najmocniej, szczególnie zwrócić uwagę. Tak, dokładnie. Także już koreluje to z tym, co powiedziałeś, tak? Czy automatyzacja z tym zmianami na rynku pracy, no coś za coś. To jest ten nóż. Tak, dokładnie. I o czym ja wspomniałem, dzięki Tobie, bo rozmawialiśmy na temat tych zmian, jeśli chodzi o ilość pracowników, która może stracić tę pracę, no to ogólnie rzecz biorąc mówi się tutaj właśnie o takich zawodach jak kasjerzy, telemarketerzy, operatorzy telefoniczni, właśnie pracownicy produkcji i montażu, magazynierzy, pracownicy banków, jak również analitycy i statystycy. Także to nie jest tylko i wyłącznie, nazwijmy to tylko taka operacyjna praca, ale również bardziej koncepcyjna. Te kilkanaście zawodów z dużym prawdopodobieństwem mogą zniknąć do 2030. Pamiętajcie o tym, młodzi ludzie, którzy w tej chwili jesteście właśnie w tych obszarach, że warto zastanowić się nad przejściem do digitalu, tak? Inżynier danych, analityk danych, specjalista do spraw robotyki albo cyberbezpieczeństwa, specjalista do chatbotów, no i oczywiście na przykład storytelling danych, czyli te obszary, które jak się okazuje w najbliższych kilku latach będą bardzo mocno rozwinięte. Żeby nie był to taki doomsday, ten odcinek, że wszystko jest źle. To jest ciekawy obszar, on się będzie rozwijał. Tej odpowiedzialności mówię o twojej działce, tak? Jakbyśmy sobie, ja ci mówiłem, kto jakby do mnie się zgłasza. Ktoś jest na początku w digitalu i chce przyspieszyć. Są osoby, które pracują w działach operacyjnych. Albo osoby, które są po 40, prelenialsi, którzy robią tak zwany switch w karierze. Jakbyś miał dać takie 2-3 tipy dla tych osób, co mogłyby zrobić, żeby zacząć wykonywać kroki właśnie w tym kierunku? To znaczy, ja może bym zaczął od tego, jakie postawy są istotne z punktu widzenia CSR-u, ale również wydaje mi się, że nie tylko. Dla mnie dwie cechy są bardzo istotne w momencie, kiedy patrzę na nową osobę, która chciałaby wejść do tego, a nic nie wie, tak? Przede wszystkim, czy umie kombinować? A druga rzecz, czy ma poczucie humoru? I teraz bardzo rozwinę ważne. to. Tak, bardzo ważne. Nie tylko w digitalu. Dokładnie, wszędzie. I o co mi dokładnie chodzi? Jeżeli chodzi o kwestię właśnie kombinowania, to tutaj wyróżniam dwa elementy. Przede wszystkim umiejętność rozwiązywania problemów w stylu zrób to lepiej i taniej. Czyli warto, żeby ta osoba zaczęła podchodzić do różnego rodzaju pomysłów, które nawet sama wdraża, właśnie w tym sposobie. Na przykład może wybrać jakąś drobną niedogodność w pracy, puste przebiegi auta, niech napisze 5 szybkich pomysłów, jak to zmniejszyć, skonsultować to z kolegą, przetestować i wdrożyć. Także żeby już zaczął myśleć na tu i teraz, jak powinien podejść do przyszłych zawodów. I to się nie tylko przyda moim zdaniem w CSR-ze, ale to jest bardzo, bardzo ważne. Druga rzecz, jeżeli chodzi o kombinowanie, to mówię, że no człowieku, no chodzi o to, żebyś ty fajnego coś wymyślił, ale żebyś ty się nie narobił. Czyli cyfrowe ABC i dane. Tak? Czyli znowu wracamy do tego, co pewnie i w digitalu, i w zrównoważonym rozwoju być powinno. Jak to zrobić? Przykładowy kurs Excela, policzyć w arkuszu jakimś Excelowym, ile kilometrów robisz tygodniowo i jaki ślad węglowy wytwarzasz.
I znowu to mi z jednej strony pokazuje, że ten człowiek myśli, z drugiej strony, że on się za mocno nie narobi, umie kombinować i zaczyna to liczyć w sposób bardziej automatyczny. Także tutaj jeden temat dotyczący kombinowania i tych elementów, które można wdrożyć już tu i teraz, wydaje mi się, że powiedziałem. Drugie to jest poczucie humoru. Poczucie humoru kojarzy mi się z tym, że jak człowiek ma poczucie humoru, jeżeli potrafi opowiadać określonym grupom ludzi, to on wie, jak do nich podejść. Czyli tutaj mówimy o tak zwanej komunikacji po ludzku, tak? Nie robimy 30-godzinnego wykładu, próbujemy na przykład ćwiczyć tak zwane mini pitche albo elevator speeche, czyli jednominutowy przykład pomysłu, który chcesz wdrożyć, który właśnie w przeciągu tej jednej minuty będziesz w stanie przedstawić odpowiedniej grupie ludzi, żeby oni to kupili. Także tutaj w tej komunikacji nie mówimy o tym, że to ma być wielkie, ekstra, wspaniałe, tylko coś prostego, środowiskowego albo socjalnego, które można przedstawić w bardzo krótki sposób. No i to poczucie Ja powiem humoru od siebie, Robert, ja powiem jedną rzecz dodam, bo czym większa organizacja, tym to jest ważniejsze. Ja podam jeden przykład. Jeden z moich pracowników w dużej organizacji miał taką umiejętność, że nigdy nie czekał w kolejce. W sensie u klienta wewnętrznego. Był znany z sucharów. Czyli dokładnie. był znany z sucharów, ale to świetnie, to był świetny Wszyscy się otwieracz cieszyli drzwi. i wchodzili. Tak. Dokładnie, Tak. dokładnie. Więc ja potwierdzam absolutnie też ze swojego doświadczenia, że to jest bardzo ważne. Oczywiście merytorycznie zawsze miał dużo do powiedzenia, tego nigdy nie brakowało, ale żeby dojść do tego etapu, potrzebny jest ten suchar przysłowiowy, żeby ktoś cię zechciał wysłuchać, bo każdy jest zazwyczaj w korpo zarobione i nie ma na ciebie czasu. Dokładnie, dokładnie. A drugi element związany również z tym poczuciem humoru jest taka empatia, tak? Czyli spojrzenie na kwestie społeczne i socjalne, tak? Jak się tego nauczyć? Nie każdy to ma, tak? Przykładowo, słuchasz jakichś podcastów codziennie, prawda? Zmień ten jeden podcast muzyczny na krótki podcast związany z problemami społecznymi, tak? W jaki sposób mógłbyś, dzięki temu uzyskasz informacje, w jaki sposób mógłbyś zmienić te swoje działania na bardziej ekologiczne albo społeczne. Także znowu, to nie jest rocket science, to jest rzecz, którą można zrobić w miarę szybko i wydaje mi się, że te dwie główne cechy mogą bardzo mocno pomóc również w kwestii wejścia w odpowiedzialność społeczną. I ostatni element, taki nazwijmy to top, on top, który moim zdaniem każdy z nas może w tej chwili już stosować, czyli tak zwana aktywna nauka online, tak? Czyli jeżeli się czymś interesujesz, wrzuć sobie jakiś kurs, nie wiem, czy to jest Coursera, czy LinkedIn i zacznij się tym bardziej interesować. Oprócz tego podcastu, niech to ci zajmie tydzień, dwa i jesteś na właściwej drodze, bo z tego nie trzeba robić doktoratu, żeby wejść w to środowisko, także serdecznie polecam te właśnie tipy. Czyli krótko mówiąc, jak masz trochę chęci, ja zawsze mówię, że twój plan dnia odzwierciedla twoje priorytety. Jeżeli chcesz wejść do tego odpowiedzialnego biznesu, po prostu zacznij coś z tym robić, tak? Powiedzieliśmy Dokładnie. konkretnie. Słuchaj, znajdź problemy. Ja naprawdę teraz, nie ma wymówek. Masz czata GPT, który jest za darmo. On ci naprawdę może pomóc w wielu rzeczach. Robert, dokładnie. Czy są jakieś konkretne podcasty, książki, które byś rekomendował tym ludziom, którzy chcieliby bardziej w ten obszar wejść? Znowu, wracam do tej książki i to jest bardzo fajne połączenie moim zdaniem właśnie kwestii związanych z digital. Znowu reklamuję jedną książkę, a nie 30, jest ich oczywiście więcej, czyli Mustafa Saleh, Nadchodząca fala, bo on porusza bardzo dużo kwestii właśnie etycznych i społecznych. Także każdy znajdzie coś dla siebie, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, w połączeniu właśnie z tymi elementami. Także jedna książka, zacznijcie od tego. Nie lubicie czytać, jest ona również w wersji audio, można ją sobie posłuchać i mieć z tego fajny ubaw, fajne informację zwrotną, jeśli chodzi zarówno o tą sztuczną inteligencję, digital, jak również ESG. Jeśli chodzi o takie osoby, które warto śledzić, na które warto zwrócić uwagę,
to dla mnie takim numerem 1 jest profesor Bolesław Rok. Łatwo zapamiętać, bo to jest rok, prawda? Dlaczego Podlinkujemy pod odcinkiem. Dlaczego on jest bardzo interesujący? On stworzył kilkadziesiąt już chyba lat temu coś, co się nazywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To jest również bardzo fajny NGOs, który pokazuje praktyki ze wszystkich, można powiedzieć, organizacji większych i mniejszych w Polsce. Dlatego znowu też podlinkujemy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, tutaj gorąca prośba do Ciebie. Z drugiej strony on współtworzył tak zwany ranking odpowiedzialnych firm. W związku z tym, jeżeli chcecie wiedzieć, kto jest najlepszy w danym roku, jeśli chodzi o odpowiedzialny biznes, albo w pierwszej setce, do kogo można powiedzieć wbijać się, jeśli chodzi o CSR, te rankingi są ogólnodostępne, można zobaczyć te firmy i nie trzeba szukać w całym internecie, wystarczy spojrzeć na ten element. I to, co zrobił trzecie, on współtworzył coś, co się nazywa startupy pozytywnego wpływu. I to, o czym ty, Adam, mówiłeś w tak zwanym międzyczasie, czy małe firmy są tym zainteresowane. Okazuje się, że dzięki tego typu programowi można znaleźć dziesiątki, jeśli nie setki firm, które uczestniczą w tym programie i na podstawie których można się uczyć. Bo znowu, to są na przykład takie małe firmy jak Szpak, tak zwana mydralnia, cztery szpaki, która z jednej strony sprzedaje produkty ekologiczne w opakowaniach i w momencie, kiedy zużyjesz to opakowanie, możesz zwrócić to pudełko za 1 złotówkę, co zwiększa twój limit na wydatki na kolejne rzeczy. Także tego typu świetne, małe startupy, które rozwijają się do dużych, jako benchmark i porównanie tych wszystkich rzeczy można znaleźć u profesora Rok. Gdzie można, Robert, Cię znaleźć i śledzić Twoje działania? Okej. Mnie można znaleźć w 3 różnych obszarach. Jedna z nich to jest LinkedIn. To jest dla mnie taka podstawowy element. Po tym podcaście będę się cieszył, że również na YouTubie i na innych mediach. Także dzięki, Adam, za zaproszenie. Rozszerzam swoją gamę, jeśli chodzi o kwestie mediów społecznościowych. Z drugiej strony ja trochę pisałem w tak zwanych artykuły branżowe. Czy to był Executive Magazine, czy Harvard Business Review, czy wcześniej przedstawione Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tam możecie znaleźć zarówno moje artykuły, ale również filmy, ponieważ na przykład Forum Odpowiedzialnego Biznesu nagrywa wiele spotkań, tam kilka moich możecie znaleźć, czy w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego, produktów i tak dalej. No i ostatni, tutaj ja w tej chwili współtworzyłem tak zwane raporty grupy Lireco. I w momencie, kiedy wpiszecie Lireco Group Sustainability Report, ostatni raport, który pokazuje działanie całego Lireco, kilkadziesiąt, chyba 40 stron z tego, co dobrze pamiętam, działań, które wdrożyliśmy na wszystkich rynkach. Robert, bardzo Ci dziękuję. Dużo ciekawych rzeczy. Przekroczyliśmy, co się spodziewałem, czas. Podlinkujemy te ciekawe materiały. Bardzo Ci dziękuję. Jeżeli Ci się spodobał odcinek, daj suba. Co tydzień jest nowy odcinek, codziennie nowy short. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Do widzenia.